Siemano, siema, Bartek z tej strony, piękny poranek, witam, kanał Coffee Doctor, witam na kolejnym sobotnim filmie. Były pytania w komentarzach o Xprelię, źle mówię, o Xelsys, o Saeco Xelsys, czyli topowy model Saeco, no to jest. Zeznania klienta chlapie mlekiem, częsta przypadłość w tym modelu, tam nie widzicie, za kamerą stoi kolejny z tym problemem, jeden był 2 tygodnie temu, no. Jeśli ktoś śledzi kanał i oglądał shorty, to widział, co tu się dzieje. Słuchajcie, miałem robić ujęcie z góry, tu widzicie z tyłu, ale nie mam żadnej kontroli nad tym ujęciem, więc położymy ekspres na boku i zrobimy ujęcie z góry, które będzie ujęciem z boku, także już jest chyba w drodze do mnie komputer, będzie trochę lepiej to wszystko wyglądało, bo będę miał podgląd na żywo, będę widział, kiedy gubi to ostrość, ale rozgadałem się, będzie komputer, będziemy robić live'a. Myślę, że gdzieś w ciągu miesiąca nam się uda, a tymczasem, żeby nie przedłużać, Saeco Xelsys, zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, dokładnie model, odepnijmy wężyk. Ja go nie uruchamiam, bo to jest stała przypadłość tych ekspresów, więc ja się spodziewam, co tu zastanę. Wszystkiego się pozbywamy, ale żeby formalności stało się zadość, typ SM7680 łamane na 00. Słuchajcie, wyjmijmy wszystko z niego, ponieważ on ma trafić na bok. A skoro ma trafić na bok, to trzeba posprawdzać. Ekspresy można kłaść na boku, można kłaść na tyle. Do góry nogami nie polecam. Jeśli mamy pewność, że nie ma w nim krzty wody, bo no wtedy go zalejemy. Natomiast jeśli on jest suchutki, tak jak tu widzicie, to nie ma tego ryzyka. No bo ekspres nie jest, tam nie ma, jakby woda jest w rurkach, ale no ona się nie wyleje. Wszystko na bok, to mamy, wężyk mamy zdjęty, kapucinator nam może zostać, musimy się dostać do góry, kawę już odkurzyłem. No i teraz mam tutaj to, co wielokrotnie powtarzam i ktoś tam mi w komentarzach wypomina, że porysuję ten ekspres, kładąc go na tym blacie. Ten blat, jeśli ja kładę ekspres, jest czyściutki. Ja widzę, znaczy czyściutki, widzicie, że już taki czyściutki nie jest, ale jest odbarwiony od kawy. Ja widzę, że nie ma na nim nic, ale mam kartonik. Szanowny pan Mirek sponsoruje ten kartonik. Nie wiem, z czego to jest karton, taki mi został, jakaś radosna twórczość na nim, więc słuchajcie, żeby wszyscy mieli spokojne głowy. To jest wedle ciebie dobrze? No nie, czy czemu jest dobrze, czy nie? Się przymierzam. No ale tak. A ja nie musiał tłumaczyć. Jedziemy z gościem na bok. Trochę się tej kawy tu jeszcze wysypie. Nie będzie to wygodna pozycja do pracy dla mnie. No ale jak się chce to pokazać, to trzeba się gimnastykować. Tu są takie, bo musimy zdjąć kopułę. Tu są, tak, przede wszystkim kopułka młynka. Widzicie, jeszcze, mimo że odkurzałem, jeszcze się kawa sypie, no ale to jest normalne. Kopułka młynka, pojemnik. Zbliżam, nie moja gęba jest tu ważna, trochę do siebie. Najpierw to, Torx. No i właśnie, to jest ta niewygodna pozycja. Widzicie, ile tam jest jeszcze kawy? Jeszcze muszę tu wjechać wichurą. Chociaż może nie. No niestety, ja teraz będę to robił na czuja, więc się nie śmiejcie ze mnie. Wygrzebmy to, co możemy. Może jeszcze trochę podjadę. O, kawka do kosza. Mamy kopułkę i teraz tak, tu są takie gumowe zaślepki. Jednej widzę nie ma. One nie są delikatne, można je spokojnie, oczywiście nie kalecząc plastiku, wydłubać jakimś śrubokrętem czy czymś. Nie pogubcie tych gumek, chociaż one służą tu tylko jako osłonka, żeby tam kawa nie wpadała. A jak będzie kawa wpadała, to będzie powoli żarła te wkręty, które tam są. No teraz pewnie niewiele widzicie, no ale ja też muszę coś ujrzeć. Jestem ciekaw, niestety przy tych ekspresach naprawy bywają drogie, więc pewnie ja będę ten film ciął na 2 dni, bo tych części nie trzyma się na zapas, bo to różnie się dzieje. Ale generalnie wy zobaczycie to jako całą naprawę. Tutaj nie mamy, tam są też torksy identyczne, więc wykręcamy każdy po kolei. Mamy dziada i analogicznie pozostałe 2. Drugi i trzeci.
Wszystkie wyjechały. Wyciągamy klosz. Trochę brudny od kawy, umyje się, nie ma problemu. No i słuchajcie, teraz to jest bardzo nienaturalne dla mnie. Cała ta góra nam schodzi. Już widzicie, że ona się giba. Troszeczkę was odsunę, żebyście mieli ogląd całości. O, nic na siłę, wszystko ładnie schodzi. I mamy wnętrze ekspresu. I teraz wam opiszę, co ja tu z reguły potrafię zastać. Jeśli mleko chlapie, to wiem też z autoryzowanego serwisu od znajomych. Prawdopodobnie jest problem z którymś z tych elektrozaworów. Tu na pierwszy rzut oka odepnijmy ten wężyk, bo on nam zasłania. O. Na pierwszy rzut oka w teorii tu się nic nie dzieje. Pozwolicie, że ja sobie też zerknę. Natomiast prawdopodobnie albo jest zawalony, albo jest problem z tą szyną. Ta szyna odpowiada za napowietrzanie i ja wiem, że najczęściej to ona powoduje problem. Więc wszystko to jest do rozebrania, do sprawdzenia. Na razie tu się z żadnym z elektrozaworów nic nie dzieje. Bardzo często ten jest rozwalony, w tych ekspresach zastajemy, a ten przepuszcza. Jak to się odbywa, muszę to wszystko posprawdzać, muszę je wszystkie rozebrać. Ale to słuchajcie, zamawiam tą szynę, bo to jest, akurat nie mam, skończyły mi się, zamawiam tą szynę, ona do mnie przyjdzie i wracamy do tematu. Co do pozostałych elektrozaworów, no będziemy sprawdzać, tak? Zamawiam szynę, będziemy rozpinać to wszystko, zresztą możemy to zrobić już teraz. Będzie trochę mniej roboty na jutro, jak przyjdzie szyna, czyli po pierwsze cały ten blok elektrozaworów trzyma się na, bodaj z tego co pamiętam, 3 wkrętach. Jeden mamy tu. Dobrze ja mówię? Źle mówię? No nie, dobrze mówię, dobrze mówię. Dobrze wam opowiadam. Wiecie, nie, w tej pozycji nie pracuję, więc ciężko mi tak się w ogóle tutaj w terenie, gdzie wschód, gdzie zachód zorientować. No ale spróbujemy. Jeszcze chyba jest trzeci, tak? Tylko gdzie on jest w tej pozycji? Słuchajcie, trochę tu rozkminiałem. No i to nie jest fabrycznie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale mówię, kurczę, wykręciłem wszystkie wkręty, a to nie idzie. I nawet sprawdzałem przed chwilą na schemacie. Tu, zresztą zaraz zobaczycie, rozepnijmy to wszystko. Czyli tutaj ten wężyk od szyny. Ta zawleczka idzie ciężko, bo ona jest duża, może prościej będzie zrobić to kombinerkami. Chcę wam wyjąć ten blok elektrozaworów i pokazać. O, mamy jedną. Wypinamy. Tu się teraz może polać woda, więc trzeba uważać, żeby nie lać nigdzie na boki. Przewody. Ten wężyk wypinamy. Ogień. No chodź. Dobra. Wyciągamy. Nawet jak nam tu trochę pokapie, to będziemy to wszystko osuszać. No bo chcę wam pokazać, czy to jest jakiś tuning, nie wiem, czy przez jakiś serwis robiony, czy to klient sam, czy może coś się zmieniło, no ale nie ma na schematach tego, więc nie sądzę. Zobaczcie. Ktoś zrobił tu, no to nie jest fabryczne, to się klei, to są jakieś takie... Nie bardzo wiem, czemu miałoby to służyć. Czy tu coś jest ułamane? No nie, no. Jest tam żółto. Słuchajcie, ja sobie tak, po pierwsze zajrzę do tych elektrozaworów, ale to już zobaczycie później. Po drugie, czy ja to będę odklejał? No nie wiem, czemu to ma służyć, te podkładki. Nie mam zielonego pojęcia. Jak macie pomysł, czemu te pady wielowarstwowe, bo zobaczcie, to jest naklejone kilka warstw, czemu to służy, to napiszcie mi w komentarzu, bo może ja jestem głupi i nie wiem. Słuchajcie, podejrzany zawsze, jeśli jest problem z chlapaniem mleka, jest ta szyna podejrzana. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy wszystkie te elektrozawory trzymają. To jest napowietrzanie mleka. Więc ja tak, na pewno sobie zamówię, bo mi się skończyły elektrozawory, ze 2.
Niech sobie leżą. Na pewno sprawdzę zaraz tą szczelność, znaczy jutro już tą szczelność i na pewno zamawiam tą szynę, bo to z tym jest najczęściej problem. Także zaopatrzę się w części i do was wrócę. Słuchajcie, dzień następny. Nie widzicie, ale zobaczycie. Szyna. Już sobie przygotowałem uszczelki, bo będą potrzebne. Electro valves. 2 pieces. I co? Wracamy. Ja wam powiem tak. Z doświadczenia, to znaczy tak, sprawdziłem. Już wam pokazuję, o co chodzi. Nie będę go odpalał, bo jest porozkręcany. Ale przybliżę. Ale tu jest zawór spustowy, który idzie tu. I on po domknięciu, po spienieniu, przed spienieniem mleka spuszcza tędy wodę z grzałki, potem się zamyka. I podczas spieniania tu zapierdziela powoli woda, czyli nie trzyma. Bardzo, bardzo częsta usterka. Pierwszy z brzegu, ja nazywam go 4, bo taką sobie kolejność ustaliłem, że ta teraz nie zdejmie, co za dzięciu. Pierwszy sobie nazywam, to już jakby jest kwestia mojego nazewnictwa, ten przy napowietrzaczu i po kolei je tak sobie oznaczam też w kartach napraw, 1., 2., 3., 4. Z tymi się praktycznie nigdy z doświadczenia wiem, nic nie dzieje. Mojego doświadczenia oczywiście to nie jest norma. Ten zapytałem klienta, czy robimy na tip-top. Jeśli ktoś widział shorty, jego często wywala. Przedstawiłem klientowi opcjonalnie. Na pewno wymieniamy ten, który tu powoduje problemy. I czy przy okazji i tą szynę, która powoduje problemy ze spienianiem, bo to się rzeczywiście, ja jeszcze go odpaliłem, raz spienia, raz nie spienia w zależności. Ten ekspres jest odkamieniony. Odkamieniłem go wstępnie, żeby uniknąć jakichś tutaj, wiecie, złogów kamienia, żeby to wszystko posprawdzać, nic to nie pomogło. Efekt jest jeszcze taki, że po spienieniu mleka cały czas woda kapie ze spieniacza, no bo ten elektrozawór się nie domyka. I wracając do myśli, ten wymieniamy na zaś. Ten wymieniamy na zaś, bo bywają z nim problemy, klient świadomy. No więc dlatego 2. Słuchajcie, o to jeszcze nie pytałem, ale jak będzie klient odbierał i powie mi, o co tu chodzi, nie wiem, czy to zrywać, czy to zostawiać, ale ja bym to zerwał. Dobra, będę składał, to się zastanowimy. Nie pytałem, co to jest. Jeśli to jest, jeśli wiecie, jeśli to jest fabrycznie jakaś nowość, co wątpię, to dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, trochę dalej. No żeby rozebrać, żeby dostać się do tej szyny z napowietrzaczem, trzeba wykręcić wszystkie te gałgany. Jedź trochę do tyłu, ekspresie, bo ja się tu muszę pomieścić. Te wszystkie gałgany. Ja mam taką zasadę, że przewodów sobie nie odpinam, żeby ich nie pomieszać, bo no, jakby są różnokolorowe, ale po co mam to spamiętywać, jak mogę tego po prostu nie wypinać. Słuchajcie, wszystkie te, no tak, no muszę to odkleić, bo przecież tam są wkręty pod spodem, czy nie ma? Nie, tu nie ma, ale tu pewnie są. No a jak? Dobra, słuchajcie, tego tuningu to ja bym się pozbył. Bardzo jestem ciekawy, co to są za wlepy. Lecimy po kolei. Jedna na podłodze. Zaraz podniosę. Druga. Trzecia. Widzicie? Widzicie. Tutaj żadna filozofia. To są śruby, nie wkręty. Tam są elektrozawór, ma gwintowane nóżki. Ja mam zasadę, bo tutaj z tymi uszczelniaczami nie bywa problemów. Nie miewają problemów. Nie przypominam sobie, żeby któryś przepuszczał. No kawał gumy tu jest, zaraz zresztą zobaczycie. O, ta jest niedokręcona w ogóle. Dobra, ale chciałbym tylko jedną zbierać z podłogi. Czekajcie. Tu porządek musi zapanować. Idę po tą śrubkę. Śrubka podniesiona. I teraz tutaj to nam schodzi, ale wszystko mamy ładnie, pięknie. Można sobie obejrzeć. Wypinamy tą szynę. Ja sobie od razu przygotuję tą nową, bo tu będą 2 elektrozawory do wymiany, więc je przygotujmy. Nic nie widzicie, zaraz zobaczycie. 2 elektrozawory. Ważne są kierunki tych elektrozaworów, bo pewnie jak widzicie 3 są teoretycznie w jednym kierunku, ale one tu, może zobaczycie chociaż na jednym, one tu mają szczałki. Tu jest szczałka i ten i ten ma szczałkę do góry,
a ten ostatni przy napowietrzaczu jest obrócony o 180 stopni. Zresztą charakterystycznie widać to po cewce, no ona by nie mogła być w tą stronę, bo by przewody zawadzały o napowietrzacz. Teraz tak szyna nowa, torebunia na bok, śrubki ode mnie z daleka, ja sobie je odsunę poza zasięg moich jakże delikatnych rączek. I generalnie wymieniamy pierwszy i ostatni, czyli tak czy siak. Zacznijmy od tego. Maziadło, żeby nam ładnie wszystko wchodziło. Gumka. No widzicie, tu jest kawał uszczeli. Wymaziajmy ją. I jeszcze mam za nisko. Zrobię zbliżenie, tak? No bardzo niewygodnie mi będzie to robić, no ale ważne, żebyście widzieli, ja jakoś to ogarnę. Wkładamy uszczelkę do zaworu. Nową. Te zawory, które wymieniam, wkładam nowe uszczelki. Pamiętajcie, że jeśli z tamtych się nie leje, one są ułożone. Nie ma co tam grzebać, ale zasadę mam, że jeśli elektrozawór jest nowy, to idzie nowa uszczelka. Kawał gumy, jak już mówiłem, ręce wytrzeć. I to jest ten. Czyli wyciągamy końcówkę. Wkładamy tu, żeby nie zapomnieć i wyciągamy cewkę z elektrozaworem i od razu za pamięci, jak znajdę kombinerki, przepinamy, słabo to widzicie, przepinamy te przewody do nowego elektrozaworu, do nowej cewki, więc wyciągamy, staramy się nie zgnieść, tutaj tylko groźnie wyglądało, ale nic się nie zgniotło, wpinamy. Drugi, może tak, wyszedł i wpinamy i zakładamy zawór na tą drugą część szyny, która jest tylko tak naprawdę rozgałęźnikiem. O, to mamy załatwione, staruszek. I teraz pierwszy. Żeby wymienić pierwszy, tradycyjnie obie uszczelki pomaziać. Maziu, maziu. I druga do elektrozaworu. Jeszcze sprawdzimy, czy się zgadzają strzałki, których tu nie widać. A widzicie, i odwrotnie włożyłem, bo ten elektrozawór ma inne oznaczenia. Spójrzcie. Wszystkie ten mają do przodu, a ten, nie wiem czy widzicie, ma w tą stronę, więc trzeba go przemienić, czyli trzeba przekręcić cewkę. Dajcie mi tu jakiś klucz, może być ten. Jedzie do mnie klient, poluzować, obrócić, dociągnąć. I zaraz do Was wracam. Jestem, dokręcamy, tak jak mówiłem. Teraz już strzałka do przodu, wszystko się zgadza. Trzeba to sprawdzać. One są zamówione do tego modelu, ale widzicie, trzeba na to patrzeć. Czyli go wkładamy na miejsce. Czwarty elektrozawór mamy z głowy. To teraz pierwszy. Gumki włożone. Wyciągamy tą szynę. Tu trzeba z 3 zaworów wyciągnąć, więc lekko nie będzie. Dobra. Ten nam tu odpada, ale to normalne. Tutaj taka zabawa jest, słuchajcie. Z nich się leje woda. Wyciągamy tego gamonia. O. I on jest odwrotnie, czyli ten się pewnie zgodzi. A, oczywiście się nie zgodzi, bo słuchajcie. Strzałka do środka, a tu strzałka, nie wiem, do zewnątrz. Więc tu jest ten sam myk, że musimy odwrócić cewkę. Czyli luzujemy nakrętkę 180 stopni,
Skręcamy. I słuchajcie, jeszcze sprawdzamy. Jakby strzałki się zgadzają, widać, więc zakładamy go. Ale teraz robimy tak. Ta szyna tu i w te dwa, bo teraz musimy wywalić tą drugą szynę, czyli wyciągamy tą drugą szynę teraz. Mamy to. Tu można w tej szynie dzióbki pomaziać. Będzie nam ładniej się układać każda uszczelka. I słuchajcie, wkładamy. Raz, dwa, trzy. Widzicie? No jakby w sens widzicie. No nie będę tutaj już aż takiej gimnastyki uprawiał. Ładnie weszło. I ten ostatni. Ładnie weszło. Jeszcze tam pozostały tylko przewody. Panie. Jeden. Drugi. Jeden. Drugi. Ten na miejsce. No i co? Stara szyna out. Słuchajcie, mamy to złożone. Mamy to złożone. No to się będzie mi w rękach rozpadać oczywiście, ale teraz już oddalę. Odwracamy tematykę. Stary elektrozawór out. Ja już oddalę, trochę sobie tutaj ułatwię pracę, słuchajcie, bo może jeszcze, o, tak żeby było cokolwiek widać. I teraz trzeba z powrotem, tu sprawdzamy, czy wszystko dobrze siedzi. I teraz trzeba, nie ma gąbeczki w tym nowym, czy mi zginęła? Nie ma gąbeczki, albo może zginęła, może gdzieś leży, ale gąbeczka to nie problem, mówię o tej gąbeczce, bo no nie łapie kurzu ten napowietrzacz, ta gąbka to zatrzymuje, więc być może, że była, ale wypadła, ale gąbka to gąbka, nie? Bez niej też będzie działać, ale może się zakleić kurzem. I słuchajcie, teraz zakładamy ten chwytak do szyny. To wszystko nam tutaj musi ładnie wejść. Wszystko się tu musi zgodzić. Chociaż czy ja to dobrą stroną wkładam? Nawet macie tutaj, zobaczcie, jeszcze wam pokażę, nawet tutaj macie rozpiskę, jak każdy z tych elektrozaworów, mówię o tych strzałkach, ma być ukierunkowany. Także jest ułatwienie. Rzadko się to zdarza, żeby producent ułatwiał. No i po tym też możemy wyłapać, ponieważ tu jest w przeciwną stronę. Wszystkie trzy są w dół. Czyli dobrze to wkładam. Tu wszystko dociskamy. No i co? I próbujemy. Cyku, pyku. Wszystko tu musi się despacito. Tu coś nie... O, ta strona mi weszła. Przynajmniej sprawia takie wrażenie. To teraz ta, a tu mi widzicie, wylazł, a raczej nie wlazł. O. No i tutaj to już na czuja. Sprawdzamy. Inspection. Może tak, czy wszystkie te tutaj haczyki pozachodziły od spodu odpowiednio. Z drugiej strony to samo. Ładnie to wszystko siedzi. Więc słuchajcie, odwracamy do góry grzbietem. To wszystko są odpady, to wam potem pokażę na podsumowaniu. I słuchajcie, lecimy po kolei. Wkładamy sobie wszystkie śrubki. Śrubki. No i no z takimi pierdołami też schodzi. Tak to wygląda, no. Prosiliście, czasami mi się właśnie teraz przypomniało,
250 zł taki elektrozawór kosztuje. Nie pamiętam, czy netto, czy brutto. Drogie są. Drogie są. Nie wiem, czy to wynika z tego, że one są metalowe. No, koszt części to jest. Pamiętajcie, to jest koszt tej jednej części. Tu są dwa. Szyna 180 netto, 150 netto, nie pamiętam. Ale no to są tego rzędu wielkości, więc macie 500. Niech będzie 150, to jest 650 zł części. Dojdą jeszcze uszczelki i tak dalej, więc no tanio nie jest, słuchajcie. Kręcimy. Wkrętarką. Czemu nie? Ale z wyczuciem. O, ładnie dociąga. Kręcimy nie tak, że każda po kolei. Tu coś nie wchodzi. Y. Dobra, to złapmy inną. Nie każda po kolei, tylko tak wiecie, raz z tej, raz z tej. Teraz tu. Teraz na przykład tu. Nie wiem, na ile to widzicie. Pewnie niewiele widzicie, no ale jakby wiecie, o co chodzi. No tak. Proszę cię. Teraz tu, to teraz spróbujmy tą małpkę. Co nam tu wejść nie chciała? O, teraz idzie. Aż złapie. Nie na pałę, nie na hama. To nie o to chodzi, żeby to zmiażdżyć. I jeszcze jeden. I ostatni. Blok elektrozaworów. Jakby go wam tu ładnie pokazać. Czyli te dwa gamonie, ta szyna. Mamy wymieniony. To moim zdaniem załatwia problem usterki. I zobaczcie, taka głupia rzecz, to tak przestrzegając przed Nivonami, przed tymi modelami Saeco, bo często słyszę pytania od klientów, że no jest taka tanio Nivona do kupienia, ona ma problem tylko, że chlapie mlekiem. Często, gęsto. To jest rozwalony zawór ceramiczny, który zresztą dzisiaj zamawiałem, kosztuje chyba 650 czy 700 zł netto, bo będę wymieniał w Nivonie dzisiaj. Rzadko się psuje, ale się psuje. I tutaj też chlapie mlekiem. 250 zł sztuka plus praca, plus jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy. Więc uważajcie na takie okazje, bo czasami usterka nie brzmi jakoś groźnie, a bywa kosztowna. Taki protip w tak zwanym międzyczasie. Tak a propos tego, że ciągle mnie nos swędzi. No widzicie, tu się wszędzie jest kawa. Dobra. My tu gadu gadu. Spójrzmy, czy tu wszystko ładnie weszło. Wszystko wygląda dobrze. Teraz słuchajcie, tak. To jest wszystko na podwójnych uszczelkach, więc od razu sobie naszykujmy. Może tym razem uda mi się nie rozsypać, ale nie mogę obiecać. Wybierzmy tu trochę tych uszczelek czerwonych, moich czerwonych czy czarnych, to nie ma, powtarzam, znaczenia, bo mnie często o to pytacie. Kolor nie ma znaczenia. Uszczelka silikonowa, odpowiedniego rozmiaru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Ta jakaś ubrudzona, to niech sobie idzie na bok. Widzę już, że muszę zamówić o-ringi. Dobra, na razie może wystarczy. Tu siedzą 2 do pakietu. Wiem, lubicie jak jest zbliżenie, bo przynajmniej dobrze widzicie. Tu siedzi jakiś, nawet widzę, trochę zryty. 1. Pusto, pusto. No w tym nowym zaworze to wiadomo, że w tym nowej szynie to wiadomo, że nie ma. Tu mamy taką uszczelkę. Taką z tej strony. Niech ja spojrzę, czy ja tu taką mam. Raczej tak, ale pewności nigdy nie mam. Ta jest za gruba. To nie to. O, uszczelki do zaworów też muszę, widzę, zamówić. Jest. Jest, słuchajcie. Ona idzie tu. Maziamy. Maziamy. Trochę może niżej, bo żebyście też ekspres widzieli. Ona idzie tu. Tu jest jedna. No weź, proszę cię, wejdź. Dobra. Bardzo niewygodna pozycja, będę to powtarzał. Tą starą ściągamy.
Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. I teraz tak, tu wszędzie idą po dwie. Ja mam już nie maziam, bo mam palce umaziane. Jedna. Druga, więc już jak biorę w palce te uszczelki, to one się smarują. Jedna, druga. Raz. Matko, jak ja się muszę wyginać, gibać jak gibon. Jak chłopaki nie płaczą, się gibali. Gibasz się jak p***olony Rezus. Stare. Wiecie co, nie będę chyba tego zakładał, bo nie wiem, czemu to miało służyć. Taki zlepek. Dzień dobry. Nie wiem, czemu to miało służyć. Te dwie uszczelki są nowe, więc odkładamy je do koszyczka, bo na razie nie są potrzebne. Układamy. Gada. Tylko teraz tak, zawleczki. Gdzie ja mam śrubeczki, a między innymi zawleczki. Zawleczka duża. No jedziesz, chłopaku. Nie w tą stronę, chłopaku. Zawleczka duża, trochę oddalę. Zawleczka duża, zawleczka mała. Reszta do koszyczka. Więc zawleczka duża do wielkiego kopyta węża. Zakładamy, sprawdzamy, czy siedzi. Teraz będzie gimnastyka. Tu na tych dwóch muszę sobie wziąć kombinerki, bo już mam tak tłuste łapy od smaru. No właśnie. A ona nie wchodzi. Wiem, że łapię za wężyk, ale ja go mocno nie ściskam, więc nie bójcie się, nie zgniotę go. O. Zawleka. Kurna, no przecież musiała po skosie wejść, bo by nie była sobą. Jeszcze raz. Siedzi? Zawsze sprawdzajcie. Może wam nie zauważycie wyskoczyć. No i co? I ostatnia. I siedzi. I słuchajcie, niby tak jak mówiłem, niby prosta usterka. Niby banał. Tylko chlapie mlekiem. No ale... Jak widzicie, nie jest taka banalna ta usterka. Te wszystkie gadżety na bok. Przykręćmy elektrozawór. Blok elektrozaworów, nie elektrozawór. Zmiana końcowy. Abarot. Kombinerki niepotrzebne. Tych ulepów, jak już mówiłem, nie wkładamy. I teraz celowanie w pozycji nietypowej. Raz. Nie na pałę. I gdzie był ten drugi? Nie wiecie przypadkiem? Tu. I dwa. Dobra. To na bok. Nie zapomnijcie o wężu, bo węż jest ważny, bo będzie się działo dużo złego. Słuchajcie, stawiamy go na koła. No i tu już nie będę się przełączał. Ja wam powiem, jak się coś leje, albo nawet zrobię fotkę, albo aparat przestawię, zobaczymy. Więc do góry. O, jeszcze wody pociekło. Po sprawdzaniu stacki. Wracam, panowie i panie. Wszędzie jest ok. Jeszcze możemy zrobić jedną rzecz, a mianowicie zdjąć ten bok, zajrzeć, co tu tam się dzieje, panie. Co tu tam się dzieje? Żeby zdjąć ten bok, wkręt. Tu wewnątrz jest wkręt, o. Czarny. Jedziemy z gościem. Tak jak mówiłem na początku, już za chwilę będę miał komputer
jakąś kartę do niego przechwytującą. Wtedy będę miał po pierwsze monitor przed sobą, po drugie będę widział, jak sobie tu przypnę, słuchajcie, do tego statywu aparat, właściwie telefon, jako ujęcie z góry, no ale to będę przynajmniej widział, co na nim widać, bo tak to, a to nie wyostrzy, a to coś zasłaniam. No trzeba widzieć to, co się robi, tak? Czy ty masz jeszcze tu z przodu jakiś wkręt? Tak, jeszcze jest tutaj z przodu, żeby ten bok wywalić. Wyjedźmy z gościuniem. W tym ekspresie też jest robiony przegląd, więc i tak byśmy musieli to ściągnąć. I teraz tak, to nam schodzi, jak widzicie. Ona sobie tutaj siedzi, spójrzcie. On sobie tutaj siedzi. Są takie bolczyki. Jeden, drugi i te kółka na nie wchodzą. Są nasadzone. Ale to nie o tym teraz, na bok. No i co? Wiele to tu nie widać. Tam w tle elektronika. Tam pompa. Data? 20 września 2017. No to słuchajcie, 5-6 lat. Powiedzmy, nawet wężyki czyste. Dobra. Odpalamy maszynę. Odpalamy maszynę i sprawdzamy na miksturze tradycyjnej, czyli a może na mleku spienimy od razu, czyli zaparzaczy, pamiętacie, brudaska z bez dubli, można, zobaczcie, ja jeszcze tu nic nie robiłem i zobaczcie, no jest jakiś tam ślad, wiadomo, uszczelka do wymiany, bo jest zaorana, ale to dla tych, co mówią, o ile to roboty, panie, ile to czyszczenia, panie. No jak się robi to regularnie, to nie ma takiej kichy. Tak, i odstaw zaparzacz, będziesz się zastanawiał, czemu ekspres nie działa. Klik, zawsze powtarzam, sprawdźcie, czy wszedł. On sobie tu lata. Tą stronę mamy. Czy ja mam tu jakąś wodę? Mam jakąś wodę. Woda z tego, co ja pamiętam, to tu. Dobra. Czy jakiś tutaj jeszcze pojemnik na fusy mam? Mam. Podwyższmy sprawę, sytuacjonę. Znowu idzie do mnie klient. No cóż, jeszcze nie idzie. Włączamy prąd z tyłu i zaraz odpalamy. Przygotowany do walki. Ja oczywiście będę zerkał z góry, co tam się dzieje. Słuchajcie. Wężuś do oporu. Mleczko. Wreszcie mi się gdzieś udało. Nie są popularne te małe mleka. U mnie to jest tak, ja dzisiaj przetestuję, potem 3 dni nie przetestuję i do wywalenia litr mleka. Dobra, woda jest, to jest, do gniazdka wpięty. Przezroczystość. Kiedyś było przezroczyste. No i co, ja tutaj, słuchajcie, patrzę od góry, co tu się od Janie Pawla. Tu wszystko poukładane. Tutaj ten wężyk jest taki tu, dobra, przewodziki. Fiki, miki, przewodziki, wszystko jest ok. Komisyjnie. Saeco. Ja muszę tutaj obserwo robić, bo może coś tu się źle wyda. A już widzę problem. Wyłączamy. Źle jest zawleczka jedna włożona na szynie. Może by tu nic się nie wydarzyło, ale strzyżonego. O, pałę. Nie działa. Koniec filmu. Wypadałoby go pstryknąć. I tu trzeba teraz obserwować, czy nic, oczywiście mając na uwadze, że może wam wybuchnąć w twarz. Bierzcie to zawsze pod uwagę. Czekamy. Co tam? Pukanie, podgrzewanie. No i zobaczymy. Ja się zawsze boję takich pierwszych odpaleń. Woda leci. Tu jakby sucho. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Na razie. Wybierzmy mu miliczko. Miliczko. Nie widzę.
Teraz widzę. Flat white, spienione mleko. Może lepiej to będzie widać w szklance. Słuchajcie, ja się usunę w cień. Znaczy będę zerkał oczywiście. No i odpalamy, no na co tu się chłopie zastanawiasz? Spuszcza tym zaworem spustowym. Coś tu frunie, no i co? Grzejemy. Spuścił zaworem spustowym, ten dźwięk słyszeliście. I co się teraz wydarzy? Działa, słuchajcie. Tu się nic nie dzieje, ja tu cały czas obserwo, bo potrafią te uszczelki psikusy sadzić. Jest sucho. Wiecie co? Wiecie co? A ty gorąca małpo, ty. Tu wszystko działa. Mleko. Coś tu skwierczy, ale to z grzałki schodzi. Ciśnienie mogłem też pochlapać. Zapaszmy cappuccinko, mili państwo. Cappuccino. No, będziemy zatrzymywać, nie będę tu nikomu programów zmieniał. Młynek mieli, co pewnie słyszycie. Spust działa, nic tu nie kapie, nic nie przecieka. Dobra, starczy tego mleka. Starczy tego mleka, mówię. Tu jest ok, tu jest ok. To jeszcze kawka i mamy to. Jeszcze jakby w kubek trafił. No i słuchajcie. Cappuccinko smacznego. Działa. Ja go wyłączam. Biorę się dalej. A z wami się żegnam. Przypominam, grupa na Facebooku. Wszystko macie w opisie. Komentujcie, dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół, jak wam się nie podobało. Subskrybujcie. Działamy dalej. Kawał maszyny. Ma swoje bolączki z tym blokiem elektrozaworów. No ale jak widzicie, kawka zrobiona. Zapraszam do kolejnych filmów. Pojawiła się nowa seria, to już pewnie widzieliście w czwartek. Będzie ona albo regularna, albo nieregularna. Wszystko zależy, jak takie szybkie naprawy się będą trafiały. Mówił do was Bartek. Smacznej kawusi życzę. A napiję się. O, dobre. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.